Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Kochani, dzisiejszy odcinek będzie odrobinę krótszy niż zwykle. Być może dlatego, że wasz wierny narrator, dr Łapa, lekko zachrypł od emocji, a może po prostu potrzebuje chwili na odsapnięcie przy misce rumianku. Ale nie martwcie się, choć będzie krócej, będzie z sercem. Bo temat, który poruszymy, dotyczy psiego zachowania, które wielu z nas zna aż za dobrze. Pies słyszy, ale nie słucha. Zapraszam i mam nadzieję, że mimo skromniejszego czasu zostaniecie z nami do ostatniego słowa. Dziś chcę wam opowiedzieć o pewnym psie. Psie wyjątkowym, choć wcale nie wyjątkowo posłusznym. Jego imię to Amper i jest jednym z podopiecznych Beaty, prezeski naszej fundacji Dom dla Kundelka. Amper przez 4 lata żył trochę obok świata. Mieszkał w bloku, wychodził tylko na smyczy. Nie znał zapachu trawy po deszczu, nie czuł piasku pod łapami, nie miał kontaktu z innymi psami. I co najważniejsze, nie miał szansy, by naprawdę poznać człowieka jako kogoś więcej niż tylko cień, który trzyma smycz. Dziś jego życie wygląda zupełnie inaczej. Amper ma dom, ma psie rodzeństwo, zaprzyjaźnił się z całą fundacyjną ferajną, śpi na łóżku, przychodzi się przytulić i potrafi patrzeć w oczy z ufnością, o jaką nikt by go wcześniej nie podejrzewał. Ale kiedy przychodzi moment, żeby wrócić do domu, a Beata woła: Amper, Amper, chodź. Reszta psów biegnie, a on stoi. Patrzy, wietrzy, czasem się odwraca i idzie w drugą stronę. I właśnie tu pojawia się pytanie, które zadaje sobie wielu opiekunów. Czy on naprawdę mnie nie słyszy? Czy to bunt, przekora, ignorancja, a może coś znacznie głębszego? To zjawisko, które opiekunowie często nazywają wybiórczym słuchem, bywa źródłem frustracji, niedowierzania, a czasem i śmiechu przez łzy. Bo przecież pies zna swoje imię. Przecież słyszy. No to czemu nie przychodzi? Wybiórczy słuch u psa może mieć różne oblicza. Czasem to zwykły psotni spryt. Znam komendę, wiem, że mnie wołasz, ale właśnie powąchałem bardzo interesujący krzaczek i mam cię chwilowo w ogonie. Czasem pies po prostu wybiera to, co w danej chwili jest dla niego bardziej atrakcyjne. Ale bywa też, że za tą pozorną ignorancją kryje się coś znacznie głębszego. Lęk, niepewność, brak zaufania. Pies może myśleć: nie wiem, czy mogę do ciebie podejść. Nie wiem, czy nie zrobię czegoś źle. Może kiedyś był karcony, może nie rozumie konsekwencji, może po prostu boi się zawieść. I wreszcie, najtrudniejsze do uchwycenia, są psy, które nie reagują, bo nie potrafią odczytać ludzkich oczekiwań. Nigdy ich nie uczono, że chodź to zaproszenie, a nie polecenie. Że imię wypowiedziane z czułością to nie sygnał zagrożenia, ale obietnica bliskości. Wybiórczy słuch to czasem wybór, ale równie często to echo przeszłości, w której pies nigdy nie dostał instrukcji obsługi świata. Jest coś, czego nie widać gołym okiem. Coś, co nie zostawia blizn na skórze, ale głęboko zapisuje się w psim sercu. To trauma zaniedbania. I nie trzeba być bitym, żeby nosić w sobie ból. Czasem wystarczy po prostu nigdy nie zaznać prawdziwego życia. Psy, które nie miały kontaktu z ludźmi, z innymi psami, z codziennym światem, żyją jakby obok. Nie znają języka naszych gestów, nie rozumieją emocji, które dla innych psów są oczywiste. To trochę tak, jakby wrzucić kogoś do nowego kraju bez znajomości języka i oczekiwać, że po tygodniu zacznie płynnie rozmawiać. Amper właśnie taki był. Przez 4 lata mieszkał w bloku, wychodził tylko na smyczy, bez spotkań, bez zabaw, bez szansy, by zrozumieć, że świat jest czymś więcej niż 4 ściany i korytarz. Dopiero gdy trafił pod skrzydła Beaty, jego życie zaczęło się naprawdę. Uczył się chodzić po trawie, poznawał inne psy. Próbował zrozumieć, że człowiek może być dobry, czuły, przewidywalny, ale to wszystko było nowe. Jakby dopiero wtedy ktoś otworzył przed nim drzwi do psiego świata. Amper to pies, który przez długi czas nie miał okazji być psem. I dziś, gdy nie reaguje na przywołanie, nie patrz na to jak na nieposłuszeństwo.
Zobacz w tym małego, zagubionego podróżnika, który dopiero uczy się, jak wracać do domu. Znasz to uczucie, gdy wołasz psa, a on jakby nagle zapomniał, jak się nazywa? Nie odwraca się, nie biegnie. Zostaje tam, gdzie był, jakby powietrze między wami zgęstniało. A ty stoisz z ciepłym głosem, z otwartymi ramionami i nie wiesz, czy to brak chęci, czy coś więcej. I tu właśnie rodzi się pytanie, co taki pies naprawdę czuje? Bo czasem odpowiedź wcale nie brzmi, jest nieposłuszny. Czasem ten pies po prostu nie może. Może jest przebodźcowany. Wszystko dookoła jest nowe, zapachy, dźwięki, inne psy, wiatr, głos człowieka. Dla psa, który przez lata nie znał życia, każdy szczegół może być jak błysk flesza w ciemnym pokoju. Wtedy pies nie ucieka, nie reaguje, po prostu się zamraża. Jakby zatrzymał się w miejscu i przeczekał cały świat. Może też nie rozumie, że przywołanie to coś dobrego, że za słowem chodź nie stoi kara, zmuszanie, krzyk, tylko ciepło, dotyk, bezpieczeństwo. Psy uczą się przez skojarzenia. A jeśli ktoś kiedyś używał komend tylko wtedy, gdy coś się kończyło, to nic dziwnego, że pies woli zostać tam, gdzie właśnie czuje się wolny. A może on się po prostu boi. Wracając, może czuć się oceniany. Może wspomnienia mówią mu, nie wracaj, tam jest źle. Bo ktoś go kiedyś wołał tylko po to, żeby go zamknąć. Albo skrzyczeć. Albo zostawić. To wszystko może siedzieć głęboko w takim psim sercu i gdy jego opiekun myśli, on mnie nie słucha, pies może szeptać sobie w głowie, czy to na pewno bezpieczne? To, co teraz powiem, może was zaskoczyć. Jeśli macie psa, który nie reaguje na przywołanie, to nie zaczynajcie od komendy. Zacznijcie od więzi. Z takim psem nie chodzi o to, by był posłuszny. Chodzi o to, by chciał być blisko. Żeby czuł się przy tobie tak bezpiecznie, że sam będzie szukał kontaktu, że twoje słowo nie będzie rozkazem, ale zaproszeniem. Ciepłym, znajomym, jak domowe światło w oknie. Zamiast rzucać komendy, warto stworzyć rytuały. Coś, co powtarza się codziennie, co daje psu ramy i przewidywalność. Na przykład najpierw przywołanie, potem otwarte ramiona, potem pochwała. I za każdym razem tak samo. Psy kochają rytuały, bo rytuał to dla nich to samo, co dla nas bezpieczeństwo. A gdy pies już do nas przyjdzie, nie nagradzajmy go tylko smakołykiem. Nagród może być wiele. Wspólna radość, przytulenie, głaskanie, zachwyt w głosie. Niech przywołanie będzie początkiem czegoś dobrego, a nie końcem zabawy. I najważniejsze, naucz psa jego imienia. Od nowa. Tak jakby był szczeniakiem. Tak jakby to słowo było nową piosenką, która zawsze oznacza coś pięknego. Wołaj je ciepło, z sercem. Nagradzaj każde spojrzenie, każdy krok w twoją stronę, bo od tego zaczyna się wszystko. Od zaufania, które nie narzuca, tylko przyciąga. Gdy Amper trafił do naszej fundacji, był jak zamknięta księga. Nieufny, zdystansowany, zagubiony. Dziś, po niespełna roku, to zupełnie inny pies. Może nie taki jak inne, może nie taki jak powinien być, ale czy to w ogóle ma znaczenie? Bo Amper to przytulak z duszą. Rano, kiedy Beata otwiera oczy, on już czuwa przy niej. Liże po uszach, po szyi, myje ją swoim psim sposobem, jakby mówił: dziękuję, że jesteś. To on jako pierwszy przychodzi się przytulić, to on rano wita ją z radością, która nie zna słów. Uwielbia się bawić, cieszy się jak szczeniak z małych rzeczy, choć w jego przeszłości nie było miejsca na beztroskę. Jasne, zdarza mu się coś przegapić, 10 razy przybiegnie, za 11 postanowi, że nie musi. To jego fanaberia. Ale Beata mówi o tym z uśmiechem, bo wie, że w takim psie jak Amper zawsze zostaną ślady tamtego świata. I właśnie dlatego nie wymaga od niego bycia idealnym. Ma 5 psów, wszystkie po przejściach. Każdy z nich ma swoją historię, swoje cienie, swoje ale. I każdy z nich, mimo ran i trudnej przeszłości, jest kochany właśnie taki, jaki jest. Bo w domu pełnym serca nie liczy się perfekcja. Liczy się obecność, bliskość i to, że każdego dnia można usłyszeć: jesteś bezpieczny, jesteś mój, jesteś kochany. Nie wiemy, czy Amper jeszcze się zmieni. Może tak, może nie. Ale wiemy jedno. On już znalazł swoje miejsce, a jego serce, choć nadal nieufne wobec zbyt wielu bodźców,
już bije po właściwej stronie, po stronie własnego domu. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.